Cześć, witajcie kochani. Mam pierwszy dzień, w którym latają aeroplany. Teraz mi tu latasz. Chyba też mają pierwsze obloty. Mam nadzieję, że mocno nie będzie przegłuszało. No tak, mam pierwszy dzień, w którym w Anglii nie pada od wielu tygodni, miesięcy wręcz. Każdy dzień to był po prostu zalany deszczem. A dzisiaj piękne słoneczko, wiaterek też jest lekki. Jak widzieliście, powiesiłam moje pierwsze pranie w tym roku na zewnątrz. Mam nadzieję, że obsuszy to. Ten wiaterek na pewno pomoże. I zajęłam się moją rabatą kwiatową, która wymaga oczyszczenia. Tutaj już uzbierałam sporo moich suchych, obumarłych roślin. I zatrzymałam się, żeby się z Wami przywitać przy mojej hortensji. Jak mamy takie właśnie ciepłe pierwsze dni, hortensja moja już puszcza listki, dlatego obcinam kwiatostany i obcinam je w tym momencie, gdzie są te właśnie pierwsze listki. A możecie też słyszeć, że ja jestem zachrypnięta. Nie wiem, jak to się stało. Ja czekałam wiosnę. Cała zima w Anglii była bez żadnych chorób, a teraz jak jest cieplej, to zaczęło się tak. Zaczęło się od drapania w gardle. Drapało mnie chyba 2 dni. I pomyślałam sobie, może coś zjadłam, może gdzieś tam uszkodziłam, może nakrzyczałam za bardzo na kogoś. A później to gardło zaczęło mnie boleć naprawdę mocno. No ale to tylko gardło. Mówiłam jak żaba, skrzeczałam wręcz. A później zaczęło mi się sączyć z nosa. Lało się niesamowicie. Po dniu takiego lania wody, no to nastąpiło też i kaszel nastąpił. I mam chyba zawalone oskrzela, bo dzisiaj w nocy się obudziłam koło 3 nad ranem z takim kaszlem, że musiałam to wszystko po prostu odkasznąć porządnie, żeby móc spać. No ale cóż, wiosna przyszła i się nie wyspałam. Obcinam też wszystkie gałązeczki, które wydają się takie właśnie obumarłe. No i moja hortensja jest przygotowana już do wiosny. Poza tym muszę też oczyścić jeszcze kawałeczek mi zostało tej rabaty z tych właśnie starych rzeczy. No już kwitną u mnie prymulki, kwitną u mnie żonkile, takie mini żonkile, kwitną też przebiśniegi. Pojedyncze 2-3 kwiatuszki gdzieś tam w różnych miejscach, ale to tak cieszy, że mimo tego, że tak jak słyszycie, mówię z zawalonymi oskrzelami, to pomyślałam sobie, na tą chwilkę wyjdę do tego ogrodu, nawdycham się tego świeżego powietrza, to też pomaga. Przy chorobach też powinniśmy wychodzić na spacer, nie męczyć się za mocno, ale wyjść i odświeżyć ten nasz układ oddechowy. Tutaj miałam w zeszłym roku kobeę, też już uporządkowałam tą kobeę i jest czas, żeby już tą kobeę wysadzić. Pamiętajcie, że kobea bardzo długo rośnie i zanim zakwitnie, to będzie pewnie sierpień, początek września. Dlatego trzeba troszkę to przyspieszyć i już na koniec lutego, z początkiem marca warto wysiać. Ja mam chyba z zeszłego roku 3 albo 4 nasionka i tyle mi wystarczy na ten właśnie tutaj stojak, który kiedyś zrobiliśmy. Już się troszeczkę rozwala, no, ale to był ze starych desek, ale jeszcze w tym roku on da sobie radę. Także też tutaj będzie ta kobea rosła. Albo tutaj, albo w innym miejscu za mną, gdzie jest więcej słońca może, bo kwiatków trochę miała ta kobea, ale nie tak jak poprzedniego roku, gdy miałam białe kwiaty. W poprzednich latach, może tak. W zeszłym roku, późną jesienią, siałam bób. Także myślę, że jak przy takim pięknym słoneczku, to jest czas na to, żeby ten bób odsłonić. Także przy okazji zobaczymy, czy ten bób sobie dał radę i rośnie. O, pełno wody tu było. Ajajaj, i bób był niestety przyłożony porządnie folią. Jak padały te deszcze, to ta woda się nazbierała. Bób wszedł, ale nie każdy. Widzę, że 3. rządek tutaj. Zaraz mam tylko 4 roślinki pojedyncze wzeszły i z tyłu na grządce niestety sobie bób nie poradził
i wcale mu się nie dziwię. Tutaj jest rządek bobu, który był totalnie przytwierdzony przez zbierającą się wodę. Teraz, żeby tą siatkę oderwać, to nie wiem, czy on się tutaj pozbiera, a tutaj mi przeszedł przed siatkę. Będę musiała delikatnie odseparować od tej siatki. Także tak, mam trochę tego bobu. Tu jest jakiś dziwny biały bób. Nie wiem, czy nie będzie chorował. I mam wypadnięte boby. Także warto by było po prostu sobie zrobić rozsadę bobu na szybko, żeby dosadzić w te miejsca, w których on wyszedł. Jest znacznie mniej tego bobu niż w zeszłym roku. No ale i tak pięknie wygląda po zimie. Niech sobie teraz nabiera tutaj wigoru i rośnie pięknie. Jest też pogryziony niestety przez myślę ślimaki, ale damy radę. Tu z kolei pięknie mi rośnie cebula i myślę, że już to sobie odgarnę. Odbiorę tą siatkę. Koty tu już nie powinny zaglądać do tej cebulki, ale tutaj te deseczki zostawię w razie czego, jakby miały ochotę przyjść, i trochę wzruszę ziemię, żeby dopływ powietrza był, bo ziemia jest zbita, jest bardzo mokra, także i on tutaj, a przy okazji zielsko wyrwę. No także rośnie pięknie. Chodźcie do czosnku teraz. A tutaj czosnek pięknie rośnie, także będzie też zbiór w tym roku. A zimy są u nas takie lekkie, że zobaczcie, ile ja mam tutaj mięty. Ja ją zbierałam kilkakrotnie już, sobie obcinałam do herbatki i myślę, że obetnę znowu te gałązeczki młodziutkie i sobie zrobię herbatkę. A tu jakaś cholera. Przepraszam za takie zdjęcia, ale tutaj mi kot nasrał. Och. No i czas uporządkować też szklarnię po zimę. Te wszystkie roślinki, które tutaj przynosiłam, trzeba poobcinać, zobaczyć, co przetrwało. Myślę, że większość przetrwała, bo mrozów nie było. Ale tutaj nie weszłam, żeby pokazać Wam. Oj, wysadzałam groszek w styczniu i go od razu tutaj przyniosłam. Także ten groszek rośnie sobie dokładnie od 18 stycznia. To jest groszek pachnący. I zobaczcie, jak się pięknie trzyma. Tylko muszę podlać. Nie ma aż tak sucho, ale go na pewno dzisiaj podleję. Oczyściłam też kolejny stojak, tutaj wspornik na roślinki, które był w narożniku i w zeszłym roku miałam na tym groszek pachnący. W tym roku gdzieś ten groszek pachnący posadzę gdzieś indziej. No i przyszłam sobie tutaj do narożnik, bo popatrzcie, stokrotki kwitną w moim trawniku. Trawnika jeszcze nie będziemy obcinać, ponieważ jest zbyt mokro. Staram się nie chodzić po tym trawniku, jak nie muszę. Aczkolwiek mój trawnik to jest wszystko. Oprócz trawy to są jeszcze inne roślinki. Ale tak fajnie popatrzeć na te wiosenne kwiatki, na te stokroteczki. A oprócz tego, że dzisiaj troszeczkę uporządkuję, tylko za chwileczkę tylko wyszłam do tego ogrodu, to piekę chleb na zakwasie w proszku, który już Wam kiedyś pokazywałam. Także dzisiaj zrobiłam z całego kilograma muki, zrobię sobie 2 bochenki i on wyrasta mi w piekarniku lekko nagrzanym, bo w domu już mam ogrzewanie wyłączone. A oprócz tego chciałabym Wam pokazać, jak robię obiady do zamrożenia. Kupiłam wczoraj aż 4 paczki mięsa mielonego i pomyślałam sobie, że zrobię takie obiady, które jak będę już częściej przebywać w ogrodzie, to tylko wyciągnę z zamrażarki i odkleję w mikrofali. Także zapraszam do kolejnej części filmu. Kochani, ja nie wiem, jak to się stało, ale stała się katastrofa. Moje chleby po prostu tak przerosły, że mi tu wypłynęły. O Matko i Boska. I teraz się zastanawiam, czy ja mam to tak upiec. Pozdejmuję chyba po prostu z góry. I tyle. O Matko, to kapie. Ratunku.
Żeby przygotować sobie taki obiadek na mrożenie, to najpierw muszę naobierać sporą ilość ziemniaków. Oprócz tego, że to będzie wykorzystane, te ziemniaczki do mrożenia, to Howard dzisiaj będzie robił shepherd pie i też potrzebuje ziemniaków dukanych. Czy u Was się mówi dukane, jak się robi mashed potatoes? Ciekawa jestem. Jakoś tak słowo dukane weszło do głowy. Jejku. Dobra, sobie przypomnę pewnie za jakiś czas. Ale zobaczcie, w sklepach można kupić większą ilość ziemniaków i wtedy te ziemniaki wychodzą troszkę tańsze niż jakbyśmy kupowali po kilogramie czy po 2 kg worki tutaj w Anglii. Ten jest chyba z B&Q, nie jestem pewna. To jest Home Bargain czy Icelandu. Ciężko mi powiedzieć. Howard kupił. I one naprawdę są fajne. Nie wiem, ile tu jest dokładnie, no ale jest ich sporo. Jak trochę mi się worek zwolni, to zobaczę, ile tutaj jest kilogramów. Także tu mam przygotowany garnek z zimną wodą, żeby je potem opłukać. No i sobie ten cały duży garnek ziemniaków poobieram. Ziemniaki są jędrne, także super. A na pewno jak robicie tylko obiady na 2 osoby, to te ziemniaki mogą zwiędnąć. Także fajnie jest, jak się je od razu przerobi, a potem wykorzysta w dniach, kiedy nie mamy czasu na gotowanie. Cały czas chodzi mi po głowie, jak się inaczej mówi, na dukane ziemniaki. I też taka właśnie zagwozdka u mnie, bo z tego co słyszałam, to niektórzy nie dodają soli do gotowania ziemniaków, dopiero później, jak robią te ziemniaki, je po prostu przecierają, to dopiero później dodają tej soli. Ale mi się wydaje, że jest całkiem inny smak, że to już nie jest tak samo, jak się gotuje ziemniaki od razu z solą. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy gotujecie. Prosta rzecz. Ziemniakami Polska słynie, ale co dom to obyczaj. I zawsze zastanawiałam się również, czy wykorzystywać obierki do kompostownika i one się tak słabo rozkładają, że w moim małym kompostowniku przydomowym one by się rozkładały bardzo długo i ja je zawsze wyrzucam do odpadków organicznych i one zostają wywożone i wtedy przerobione przez miasto na kompost. Ale tak sobie pomyślałam, że przecież ja bym mogła zmielić te obierki w Thermomixie i wtedy może byłoby szybciej. Ta pulpa taka z obierek by się rozłożyła szybciej i ja spulchniła ziemię. Ciekawa jestem. Jak znacie odpowiedź, to też poproszę o komentarz. Dzisiaj Was proszę o dużą ilość komentarzy. Dawno mnie nie było, dawno nie czytałam komentarzy. Chociaż są osoby, które dodają komentarze pod moimi starszymi filmami, także ślicznie za to dziękuję, że ktoś tutaj zagląda. No, tak jak mówiłam wcześniej, po prostu nie ma za bardzo czasu na nagrywanie, ale idzie wiosna i tak od razu człowiek też nabiera tej energii, że coś tam jednak by chciał pokazać. Jaki wielkolud. No dobrze. Także tak, najpierw ziemniaki, a później naobieram sobie cebuli. A tutaj, moi drodzy, chciałam Wam pokazać taki prosty tip na czyszczenie czajnika. Mój czajnik, mamy twardą wodę i w czajniku bardzo szybko powstaje kamień. Także osadza mi się on tutaj, już jest ta biała powierzchnia tutaj jest po prostu zakamieniona. No i przy okazji tego, że tutaj właśnie gotuję, nalałam sobie niecały ten czajnik wody i najszybsza i najtańsza metoda na czyszczenie kamienia to jest użycie kwasku cytrynowego. Tu już mam taką resztkę kwasku cytrynowego. Przeważnie daję łyżeczkę, 1,5 łyżeczki tego kwasku cytrynowego do mojego czajnika. Nie wiem, czy tu będzie tyle, muszę iść do sklepu kupić, ale włączymy ten czajnik i zobaczymy, jak się wyczyści ten osad. A
ja w tym czasie muszę przykryć ziemniaki, bo już gotuję ziemniaki. I jeden chlebek będzie za 12 minut upieczony. Obrałam też sobie cebulkę i teraz część pokroję w drobną kosteczkę, żeby przygotować moje obiadki. I jak możecie zauważyć, już te ścianki zrobiły się znacznie czystsze. Ja teraz tą wodę po prostu jeszcze zostawię, żeby tutaj ta linia też została wyczyszczona. Jeżeli ta ilość kwasku cytrynowego by nie wystarczyła, ja po prostu bym dosypała, gdybym miała, no ale jak widzieliście, wysypałam po prostu resztkę. Wystarczy teraz, że ja sobie tutaj wezmę gąbką, przejadę i będzie pięknie ściągnięte. Z dna naczynia też już pięknie odskoczył ten kamień, rozpuścił się w wodzie i wystarczy wypolerować czajnik i już. Także taka tania metoda, a zobaczcie jaka skuteczna. No szybko, update'ik z czyszczenia czajnika. Zobaczcie, wszystko pięknie odeszło. Tutaj na tym okręgu, jak widzicie jakieś zabielenia, to jest ta taśma, która jest ze światełkami. Także szybka, szkło się pięknie odmyło i dno też. Przetarłam po prostu czajnik i jest. Także kwasek cytrynowy, najtańsza metoda jak dla mnie. Efekt zaskakujący, prawie jak nowy. Gdybym nie wiedziała, że mam go prawie 2 lata, to bym powiedziała, że jest nowy. A kolejna rzecz, jaka wyszła z piekarnika, to jest chlebek. I tak wygląda. To, że jest spieczony na wierzchu, nie szkodzi, bo ja lubię taki przypieczony, tylko że papier mi się tutaj wcisnął i przy krojeniu trzeba będzie go po prostu odkroić. Nie wiem jak daleko tutaj ten papier jest, bo on nie był po całości, ale no niestety jak wyrastało to ciasto chlebowe, to tak wygląda. Jeszcze stygnie, także nie kroję. Ziemniaczki już się ugotowały, także mogę je odcedzić i zrobić z nich puree. Przypomniałam sobie nazwę inną na ziemniaki dukane. To jest po prostu puree. I teraz tak, dałam tylko do tych ziemniaków do gotowania sól. A teraz jak będę robiła puree, to dodam troszeczkę masła, mleka i pieprzu. Pieprz podkręci smak ziemniaków i będą one pyszne. Tylko kupiłam 4 paczki mięsa mielonego, które było w promocji, ponieważ jest już bliska data zużycia, 27 luty, a dzisiaj u mnie jest 25 luty, także 2 dni przed końcem. Aczkolwiek nie jest aż taka krótka ta data, no ale kupiłam je znacznie taniej, dlatego wziąłam aż 4 paczki, no ale żeby je zużyć od razu. Także sobie zrobimy mielone kotlety na początek, a z reszty, jak zobaczymy ile mi wyjdzie tych kotletów, a z reszty zrobię kotlety we sosie pomidorowym z moich pomidorków jeszcze z ogródka. Moja cebulka trafi do kotletów. Zamiast bułki tartej do kotletów ja daję kaszkę manną i sypię ją na sucho. Kaszka manna, dużo nie zostało i wsypię wszystko. I trzeba zrobić listę zakupów, także też trzeba po prostu dorzucić kaszkę manną do listy. Do kotletów oczywiście jajka i pieprz też musi trafić na listę zakupów. Trzeba będzie jechać na zakupy, których nie lubię. Do mojego mięsa mielonego trafiły 2 jajka, kaszka manna, przyprawa do kotletów mielonych, dużo majeranku, przysmażona cebulka i teraz dodam jakieś 3 ząbki czosnku. Myślę, że 3, może 4. Czasami podczas smażenia czosnku, jak przedobrzymy, to on się robi gorzki. Także niech on sobie będzie w środku w mięsie. I teraz będę to mieszać wszystko i formować kotlety. O, i tak oto smażę sobie kotleciki. Nie obtaczam ich ani w mące, ani w bułce tartej, ponieważ ta kaszka manna, którą dodawałam,
powoduje, że one sobie tak ładnie, pięknie rosną i są soczyste, także nie potrzebuję w tym momencie ani bułki tartej, ani mąki. Czasami tylko tutaj jak smażę, to sobie je tak ugniatam, żeby one nie robiły się takie okrągłe, bo będę musiała je odwrócić, a na płaskiej stronie na pewno one lepiej dojdą i się wysmażą. Także z tych 2 paczek i połowy trzeciej paczki, gdzie było po 550 gram, tak? 550, wyszło mi 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17 takich sporych kotletów. I jeden taki malutki, który właśnie spróbowałam, czy jest dobry. Jest przepyszny, soczysty, także polecam kaszkę manną. Za chwileczkę upiecze mi się drugi chleb, 8 minut. A ja w tym czasie, moi drodzy, z drugiej części przeniosę Was tutaj znowu do mojej miski, do mojej miski z kotletów. Już jej nie będę myła, bo nie ma sensu. To sobie tylko odłożę. I teraz będę robiła szybko klopsiki. Klopsiki, pulpeciki, nie klopsiki, pulpeciki. Pulpeciki. Także tu mi zostało tak około 1,5 paczki. I nie wiem, czy wspominałam na początku, to jest wołowina razem z... Także tu mam wołowinkę z wieprzowinką. Dodamy do tego jedno jajko. Spróbowałam dzisiaj pierwszy raz taką przyprawę do mięsa mielonego. Powiem Wam, że jest smaczna. Wcześniej jakoś chyba teraz kupiliśmy to, jak byliśmy w Polsce. Nie jestem pewna. Przeważnie działam na swoich ziołach, ale zużyję to. Po co to? Jest otwarte, to już to zużyję od razu. Do tego dodam trochę pieprzu i jeszcze moich ziół. I tak jak do kotletów dawałam świeży czosnek, tak tutaj dodam czosnku granulowanego, soli. Jajko już jest. I tutaj nie będzie już kaszki mannej, nie będzie bułki tartej, to będą tylko takie twardsze pulpeciki z mieszanego mięsa wołowo-wieprzowego, ale Marta, ty nie rozrzucaj po podłodze. Nie uwierzycie, ale tak mnie zmógł sen. Chyba gorączka mnie też brała, że jak się położyłam o 2, tak jest już po 4. No ale głos się nie poprawił, a tu trzeba robić. Po pierwsze, moje sosy pomidorowe. Tu są tylko pomidory, sól, pieprz i zioła. Tutaj widzę, także wlewam prosto do garnka, to sobie przepłuczę. I mam jeszcze drugi taki, też mój własnej roboty sos, tylko że ten jest już zagęszczany i nie mam ich podpisanych, ale ten jest z pestkami z pierwszych, to pewnie jeszcze cukinia tu jest. I ten jest taki już gęsty. No dobrze, i teraz najprostsza metoda na robienie moich pulpecików. Jeżeli macie łyżkę do lodów moczymy we wrzątku i nabieramy masy naszej mięsnej. Dzięki temu mam równe porcje tego mięsa. Wystarczy, że ja ukulam sobie pulpecika i na ten wrzątek tutaj wrzucę i znowu zamaczam we wrzątku, nabieram porcję mięsa. Można to ładnie robić nożykiem, jak ktoś nie lubi, ale ja i tak to biorę, słuchajcie, w rękę. I tak biorę te mięso w rękę, żeby utulić go do snu. I następna porcja. Dzięki temu, że mamy tą gorącą wodę na mięsie, mięso nam się nie klei do rąk. I w ten sposób szybko zrobione pulpeciki. Trochę tylko zamieszam od spodu, nie mieszam pomiędzy nimi, tylko żeby nie przywarły mi do garnka. I teraz spokojnie niech one się tutaj gotują, a ja mogę umyć ręce. Chciałam Wam pokazać mój chlebuś w przekroju jeszcze. Tym razem o taki piękny urósł. Także bardzo mnie to cieszy. I teraz pokroję go w takie kromeczki,
jeden przynajmniej bochenek, bo dwóch nie zużyję za szybko, a nie chcę, żeby mi zmarniał. Także jest taki piękny i tu jest wilgotny w środku. Pięknie wypieczony. I najszybszą metodą teraz, tak żeby ten chlebek wykorzystać w 100%, żeby on mi nie wysechł, nie zmarnował się, to go po prostu pokroję w takie kawałeczki, kromki chleba z papieru do pieczenia. Powycinam takie kawałki teraz, takie kawałki jak ten chlebek. Mniej więcej. Ja się tutaj ogarnę. Musiałam tu ugryźć kromkę oczywiście. Przekładam ten chleb w ten sposób, papierem. Kochani, za oknem już się robi pomalutku ciemno, ale tutaj chciałam Wam pokazać. Pokroiłam mój chlebek na kromeczki, przełożyłam papierem do pieczenia i tak po zamknięciu wieczkiem ten chleb trafi do zamrażarki. A ja będę chciała wyciągnąć sobie na kanapeczkę do pracy, no to wyciągnę 2 kawałki i tu mam 10. Starałam się, żeby było po prostu na 5 kawałków do pracy. Ja chleb jem tylko na śniadanie. Także jedną kromkę chleba, do tego jakiś twarożek albo jakąś galaretę. Ostatnio, ponieważ moje kości potrzebują i moje ciało potrzebuje więcej kolagenu, także ostatnio zaczęłam robić przepraszam, cały czas przeziębienie. Zaczęłam sobie robić więcej galaret mięsnych. No i pięknie wygląda jeden chlebek pokrojony, a drugi będę po prostu teraz używała na bieżąco, a ten za kilka dni zacznie być używany. I teraz idę to już włożyć do zamrażarki, a następnie muszę posprzątać kuchnię. Za jakąś godzinę wróci Howard i będzie on gotował w kuchni shepherd pie. I kochani, przyszedł czas pakowania moich obiadków. Tu pulpeciki jeszcze pomału dochodzą, ale za chwileczkę będą. I do tych pojemników powkładamy po 2 kotleciki, bo one są takiej sporej wielkości, takie wystarczą w zupełności. No i zobaczcie, i mamy po 3 obiady na osobę. I nakładamy ziemniaki. Dobra. I ponieważ to jest do mrożenia, to te ziemniaki uklepię, żeby one miały jedną konsystencję taką, żeby nie było takich odstających farfocli. I jak widzicie, zostawiam taką przestrzeń pomiędzy ziemniakami a kotletami. Nie chcę, żeby one się przy mrożeniu razem tak rozciapkały. Znaczy one się nie rozciapkają, powiem Wam, że ja już tak robiłam. Ziemniaki gotowane można świetnie mrozić, kotlety też. Opcja dla zapracowanych, jak macie, tak jak ja dzisiaj jestem sama w domu, jeden dzień wolny i wykorzystałam po prostu po taniości mięso i ziemniaki. Osobno do tego można po prostu wziąć sobie ogórka kiszonego albo patisony mam też w occie. A Howard pewnie będzie chciał mieszankę warzyw, ale to warzywa takie szybkie też w mikrofalówce na 3 minuty. Jak jest w pracy sobie bierze, bo mają zamrażarkę, także i sobie warzywa dorzuci i obiady z głowy. Takie obiady na długo nie mrożę, po prostu miesiąc, 2 maksymalnie, raczej więcej się u mnie nie utrzymywały. Takie obiady wykorzystuję to wtedy, kiedy mam ochotę zrobić coś innego niż stać przy garach. Zrobiłam trochę sosu pieczeniowego i teraz poleję po prostu po kotletach, tak żeby też na dnie trochę tego sosu było. O, żeby można było sobie wymieszać z moimi ziemniaczkami. Poczekam aż chwilę przestygnie, bo to na gorąco. I dorobię jeszcze do tych kolejnych tutaj 3. A tutaj tylko chciałam Wam pokazać, przygotowałam sobie ziemniaczki do pulpecików. I po prostu teraz sobie nałożę ze 3 moje pulpeciki w ten sposób. Też sosem pomidorowym. Może 4 takie są malutkie. No, taka porcja obiadowa.
I jeszcze trochę sosu. O. I taka porcja obiadowa w zupełności wystarczy, przestygnie i zaraz pójdzie do zamrażarki. Ja tylko chciałam Wam powiedzieć, że ja mam sporą zamrażarkę, dlatego mogę sobie też pozwolić na przygotowanie takich posiłków, jak akurat nie mam w niej mięsa i warzyw. Także zapraszam Was do robienia na szybko takich obiadów. Jak będziecie chodzić w pole, Tinko i Jarku, to taki obiad będzie szybki do zabrania na Wasze miejsce. Kochani, napiszcie w komentarzu, czy też mieliście już szansę wyjść do ogrodu i coś porobić, czy dalej zalegają u Was kopy śniegu, hałdy śniegu, a teraz niestety po roztopach w niektórych częściach Polski wiem, że zalega woda. Czy macie też wysadzony i już rośnie Wam czosnek zimowy, bób i cebula? Czy już wysialiście jakieś inne roślinki? I czy taki odcinek Wam się podobał? A ja zapraszam na kolejny raz. Nie wiem kiedy. Na razie nie nagrywam jeszcze systematycznie. Tego czasu też tak dużo nie ma, jak człowiek pracuje na cały etat, a oprócz tego ma jeszcze sporo innych rzeczy. Aczkolwiek, żeby tak się odstresować, to nadal maluję i pokażę Wam też, co zmalowałam ostatnio. Miłego dnia, pa pa! Jak Wam mówiłam, kochani, Howard już wrócił z pracy i tutaj szaleje. Howard, can you explain what you're doing? I'm doing a spaghetti bolognese. No, spaghetti, really? Yes, with meatballs inside. Especially made by Marta. The meatballs. I was thinking that you're doing shepherd pie. Oh yeah, shepherd's pie. I don't know what I was doing there. Shepherd's pie, sorry. Shepherd's pie, what was I thinking? I don't know No why. idea. I don't know. I'm making shepherd's pie with meatballs Okay, inside. so start again. Okay, czyli tak, tutaj Howard już wrócił z pracy i gotuje. Howard, can you tell us what you're doing? I think I'm making shepherd's pie. it's a funny shepherd's pie because it's got meatballs on it. Why put Yeah. meatballs? There was some in a jar, so I just put everything Oh there. no! The jar was for the other day. This was Oh, the well, we got a combination. meatballs. It's a meatball shepherd's pie. I just asked you to use that Oh, sauce from my cooking. Ah, right. I used the jar, unfortunately, but It was anyway, for another dinner. we've got two. Well, this will Oh. make more than one dinner. Yeah, so we can So we'll have a freeze double. it. Yeah, we will Yeah. freeze it like I freeze the Exactly. other food as well So this is going today. to be like a mixture of meatball and shepherd's pie. So it should be quite nice, actually. Yeah, I think so. And what you have over there? Making you some Ovaltine. Oh, what is it? It's a malt drink. Malt drink. And what is helping with? Sleep. Relaxation. Relaxation, sleep. Maybe I Sleeping, will not yeah, wake calm, up. calm. Maybe I will not wake up at 3 o'clock in the morning What you have again. before bed, like a night cap. Oh. Okay. Cocoa. No, not cocoa. Malt. Malt. Malt is malt. Yeah. 5 teaspoons. And then we stir. I'll put an extra one in just for a bit of. It's a big cup. You want me to sleep deep, yeah? Sleep deep. Deep sleep. No sugar. No sugar. Nah, you don't need sugar for that one. No, thank you. Give it a nice stir. And are you drinking as well? I will have one after dinner, yeah. After dinner, okay. So I'm going to continue to put the Yeah. thing together. There we go. Alright, so the shepherd pie will be ready Not in long. Half an hour, so. half an hour. Okay, Yes, thank say you half very past much and say bye bye. Bye bye.